Dobrze, że w nocy rozłożyliśmy namioty, bo była konkretna burza. No, padało jeszcze nawet parę minut temu. Przed chwilą przestało. Jeszcze nie patrzyłem, jak jest na zewnątrz. Renda już wstała. Hej! O, także widzicie, że jeszcze może padać, nie? Czy już nie będzie? Co? Będzie jeszcze padać? No zachmurzenie jest duże. No ale może nie będzie. No czym dalej pewnie w dolinę, tym mniejsza szansa, bo w Duszanbe jest zapowiedziany dzisiaj słonecznie 32 stopnie. No i taka piękna okolica. A ja idę poszukać jakiegoś miejsca, żeby się wysikać w spokoju. O, patrzcie, a tu jeszcze wszędzie lód leży, ale jest ciepło. Ale powiem wam też, że padało konkretnie. Burza była taka, zerwał się wiatr, trzęsło namiotem, Dorenda się obudziła, później krzyczała do mnie, czy wszystko w porządku. Ja mówię, że tak, wszystko w porządku. A ona mówi, że musiała namiot trzymać. Zaraz jak tam wrócę, to ją zapytam. No, mój namiot wyglądał mniej więcej tak. Aha. A z tej strony był wiatr? Z tej strony, tak. Aha, i go po prostu tak zmiatało. No, jak postawiłam namiot, to była taka pogoda jak teraz, taka spokojna, więc... W ogóle nie wiało, nawet mniej wiało niż teraz, nie? Mniej, tak, więc po prostu wbiłam tam byle jakieś tam szpilki. No ale tego nie zamocowałam, więc... Tych nie mocowałaś, nie? Nie, żeby i ta takie ziemia jest odciągi taka były. twarda, że trudno je wbić dobrze. Mhm. Więc po prostu bałam się, że szpilki, że wiatr wyrwie szpilki z ziemi i że namiot tak jakoś poleci. No nie wiem co wtedy. Ja oczywiście w środku są różne rzeczy, ja byłam. A jak ty go trzymałaś? No tutaj. O, tutaj, tak. Aha, po prostu A po drugiej stronie też. za te gumki trzymałaś, tak? Tak. Nie za gumki, po prostu za szef. Za szef, okej. Trzymałam tak, żeby na te szpilki po prostu zbyt duże... Za dużej siły nie było. Tak, nie działały. A potem jak już się skończyła ta burza, to jeszcze wychodziłaś coś tam mocować? Sprawdziłam, ale wszystko normalnie wyglądało. Bo miałaś wbijać jeszcze, ale już nie wbijałaś. Nie. Potem patrzyłam na chmury i widać było, że tam było całe czarne. Gdzie? Tam, całe czarne, po tak? tej stronie było całe czarne i tutaj już było normalnie tak jak teraz. Powiem, żeby tak rano wstać, jak jest taka pogoda, rześkie powietrze, obok rzeczka, to daje tyle energii, po prostu wziąć trochę tej wody, umyć się tą wodą rano i cały dzień się ma energię. Ja się teraz właśnie spróbuję umyć. Wcale nie jest zimno, wręcz przeciwnie, jest tak energetycznie. Pogodę w kratkę mamy. Raz pada, raz słońce, za chwilę ciemno, albo mocno pada, albo słabo pada. Albo słońce i deszcz jednocześnie. Tak. Tyle co zjedliśmy śniadanie i teraz chwilę się może te namioty obsuszą, jeśli dadzą radę i składamy. Jedziemy, bo już 10. Rozpadało się. Jeszcze wieje nam pas. Ale nie jest bardzo zimno. No i jedziemy w dół. Lekko, nie? Tam był taki dłuższy tunel, pewnie z kilometr miał, bo był nawet oświetlony. Tak. No to mamy bardzo ładny widok.
Jakieś 40 km przed Duszanbe się znajdujemy. To jest dolina rzeki Warzow. Ciągnie się aż od wylotu tunelu, z którego wczoraj wyjechaliśmy. Jesteśmy na wysokości 1280 metrów. Więc już sporo zjechaliśmy, bo spaliśmy na 2000. Tu jest bardzo ładnie, bardzo zielono. Salam alejkum. Ludzie są mili, jak widzicie. Z tego co obserwuję, jest wiele takich bardzo bogatych domów. Tam było coś w stylu pałacu na wodzie. Nie można było tego fotografować, wszędzie było otoczone tabliczkami. Zakaz filmowania, zakaz fotografowania. A tu myślę, że z kolei już bogaci ludzie mają swoje wille. Jedzie się przyjemnie. Mamy wiaterek w plecy i wjeżdżamy właśnie do Duszanbe. Prosto w dół tą ulicą. Cały czas. I powinniśmy dojechać do centrum. O, budyneczki niezłe. Nowe. Cały ciąg nowych budynków. Wszystko ładne, wysprzątane, odremontowane. Aż przyjemnie się jedzie. Sprzątają, polewają. Uważać na niektórych, bo mają od wczoraj prawo jazdy. Jeszcze nie wiedzą, jak się jeździ. My jedziemy do moich znajomych, którzy tutaj mieszkają. W zasadzie do rodziców mojego kolegi Mechrodża, który aktualnie mieszka w Niemczech. Przeprowadził się ze swoją rodziną, ale jego mama, tata, siostry, babcia mieszkają tutaj. Więc miejmy nadzieję, że spędzimy tam 2-3 dni, żeby troszkę odpocząć, troszkę połazić po mieście. A dalej zobaczymy. Ruszymy w Pamir. Widzicie nowego człowieka. Wczoraj wymyty, włosy, przystrzyżone wąsy, broda, ogolony, odświeżony, w nowej koszulce, w nowych spodenkach. Po prostu nowy człowiek. A jesteśmy u moich znajomych w Duszanbe. Tam trwa remont, budowa nowego domu, ale w starym domu znalazło się na nas miejsce, mamy swój pokój. Obok jest kuchnia, a to za chwilę jeszcze. Dzisiaj idziemy na wycieczkę po mieście, także będzie się działo. Bardzo brudny. Bardzo brudny deszcz, Tak, ale... Zobacz rowera, tam cały w piasku. Ale ten wczorajszy, tak? No nie wiem, który. Aha, bo teraz też padało przed chwilą. Może teraz. To musiał być brudny deszcz dzisiaj w nocy, bo ja wczoraj to siodełko czyściłem, a jest całe w kropki. Tutaj u znajomych trwa budowa nowego domu. Zawsze jak tu jestem, to jest jakaś budowa. Ostatnio był remont, dobudowanie tej części, a teraz powstaje zupełnie nowy dom. Marszrutką w Duszanbe jedziemy na Zielony Bazar.
miasto. Tak, dużo zielony. Dużo zieleni, ładnie spielęgnowane, domy, budynki porządnie zrobione, nawet te stare radzieckie są w miarę w dobrym stanie. Tak. Drogi dobre, Ja widzę po tych 3 latach, czyste. jak tutaj ostatnio byłem 3 lata temu, że dużo się buduje i na przykład tutaj macie przykład zupełnie nowego budynku mieszkalnego. Ile on ma pięter? 13-piętrowy plus parę. 14. I widzicie zupełnie spore, wysokie, ładne. No i po prostu domy są ładne, takie jakieś ozdoby są, to nie są brzydkie bloki czy coś takiego. Samo miasto też wydaje się być takie spokojne, nie? Tak. Nie ma hałasu, jakiegoś na ulicy, nie trąbią wszyscy w marszrutce, ustępują miejsca. Że jesteśmy przy bazarze. Tu też widzicie, że trwa remont, budowa nowej drogi. Zaraz zobaczymy, jak w środku będzie. Zielony bazar, czyli taki bazar bardziej nastawiony na żywność niż na przemysł, a taki jeszcze jest bazar zupełnie przemysłowy, gdzie wszystko można kupić, ale on jest nie tak w centrum, tylko trzeba tam troszkę marszrutką pojechać, także tam raczej nie pojedziemy, ale ten zielony bazar warto zawsze zobaczyć. Mają takie wózki, jak ktoś robi większe zakupy, to można sobie wynająć taki wózek z tragarzem i od razu... Bazar будете смотреть, что ли? Как? Da. Na początku idziemy szukać dętki do roweru, a potem sobie spokojnie pochodzimy po bazarze. Ну-ка посмотри, Машек, ты. Я не разбираюсь. Dętkę kupiliśmy za 17. Пакетик что возьмешь? 17. Сумку просишь? 17. Da, w sumku. Dobrze? Kupiliśmy dętkę, a teraz jeszcze szukamy takiego kleju, żeby był tylko napisany, że do gumy, nie jakiś uniwersalny, bo uniwersalny już znaleźliśmy, ale lepszy byłby tylko klej do gumy. Ginące zawody. U nas już też coraz mniej takich rzemieślników, a pani powiedziała, że to jest najlepszy specjalista w Duszanbe. Samый хороший w Duszanbe, da? Вот это вы покупаете. Mhm. Просто время. Да. Mhm. Да. Mhm. Такой пойдет? Taki пойдет, да. Такой клей пойдет вам? Да, таки пойдет. Только в тюбке. Делать нечего, снимаешь. Кошмар. Что это за 50, да? Не, 10. Откуда? Kraków город. О, сами место. Да, это старый город. Старый город Краков. Там, например, больше всего там канцелярия, вот это, тюрьма, канцел, как это называется? В войне приняли много же говорим, только Концлагерь. Концлагерь, да. A, это Oświęcim. Auschwitz. Auschwitz называется. Хорошо знаю. Это рядом Кракова, но 40 километров дальше, да. Да, до сих пор там вот это стоит, вот это музей. Да, ну там вот музей это, да. сделали. Очень я знаю. Это Холокаust, где Мое желание там было. Где германцы убивали. Да, И поляков, русских, да, евров. Да. Недавно постепенно Бендер недавно показали, например, 100 тысяч, например, убили. Вы записываете, что ли? Да. И не взяли. Не, у вас интересный разговор. Не, я хорошо знаю вашу историю поляков, например. Очень хорошо знаю, например. За это я говорю. Właśnie mieliśmy wykład na temat roślin leczniczych i dostaliśmy taką trawkę, którą trzeba zalać wieczorem, będziemy próbować. Jak to się nazywało, pamiętasz? Подорожник Подорожnik. по-российски. Tak, i on ma za zadanie obniżać ciśnienie. Obniżać ciśnienie. Tak, a jakby się za bardzo obniżyło, to można 2 kostki cukru połknąć, wtedy ono się powinno wyrównać i już trzymać takie wyrównane. Tylko, że nie działa wszystkim. Tylko jak ktoś ma słabszy
system immunologiczny wtedy lepiej działa niż silnym osobom. I bardziej jest też polecany dla osób starszych, które już są w takim podeszłym wieku i mają większe wahania ciśnienia. Ale możemy się napić. Tu też jest tak, jak było w Osh, że można zjeść u pań domowe jedzenie, które same przyrządzały. Co tam był? Plow. Płow. Płow. Ludzie sobie tutaj jedzą. Adna lepioszka, Adin samoni, da? Selfie surat, selfie. No, można wybrać najładniejsze. Tak. I Po Adin samoni? Один и тоже. Po 50. Это тоже сет, да? Kartoszki z ziemniaków to było mało, ale ciasto dobre było. Teraz zobaczcie, tu ma być mięso. Na razie nie ma. A patrzcie tutaj, jakby ktoś chciał kupić numer telefonu, to tu są wszystkie wolne numery, oprócz tych z krzyżykami, jak już są zajęte. Można sobie po prostu ze ściany wybrać numer i kupić z Ciela albo z drugiego.